Innowacje ekologiczne, paradygmat XXI wieku. Proszę Państwa, zmiany klimatu to nasza codzienność. Dzisiaj wypracowujemy już nie tylko rozwiązania, które pozwalają nam na walkę z negatywnymi skutkami zmian klimatu, ale pracujemy również nad takimi nowościami, które pozwalają nam się zaadoptować do tych zmian. Ta układanka składa się z wielu puzli. Energia to jeden z głównych elementów, ale nie tylko. Innowacje technologiczne dotyczą tak naprawdę niemal wszystkich branż i sektorów. O potencjale do innowacyjności ekologicznych porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. A są nimi Magdalena Zabochnicka, profesor Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Infrastruktury i Środowiska. Dzień dobry. Oraz Przemysław Jankiewicz, właściciel APT Service Group spółka ZOO. Dzień dobry. Magdalena jest coachem innowacji, a Przemysław i jego firma skorzystali z usługi coachingu. Magdo, powiedz proszę, ponieważ naukowo zajmujesz się innowacjami technologicznymi, które służą poprawie jakości środowiska naturalnego, w tym również w zakresie energii odnawialnych, jak określiłabyś stan innowacyjności polskich firm w tej szeroko pojętej branży ekologicznej? Firmy polskie mierzą się, tak jak wszystkie firmy na całym świecie obecnie, z bardzo szybko zmieniającym się środowiskiem. Te zmiany następują bardzo dynamicznie i nasze polskie firmy bardzo dobrze odnajdują się w takim zmieniającym się środowisku. Na dowód tego pokazują nasze statystyki, które mówią, że w Polsce działa 2,3 miliona firm, z czego 99,8 firm to są małe i średnie przedsiębiorstwa. W 2021 roku firmy, które działały w innowacyjności, to było prawie 70% działań podejmowanych innowacyjnie skutecznie. Jeśli chodzi o firmy działające w branży środowiskowej, to jest coraz większa tendencja przechodzenia właśnie na działania takie prośrodowiskowe, dlatego że firmy zdają sobie sprawę coraz bardziej, że należy zmniejszać negatywne oddziaływanie na środowisko. I rzeczywiście starają się nie tylko promować produkty czy technologie prośrodowiskowe, ale również starają się wdrażać różnego rodzaju sposoby, które są związane z zarządzaniem środowiskowym. Także po to, żeby być odbieranym jako firmy działające w dziedzinie środowiska, i klienci bardzo często zwracają uwagę na to, czy kupując dany produkt, czy sięgając po jakieś rozwiązanie, ta firma odnajduje się w rynku środowiskowym. I rzeczywiście mamy bardzo dobre wskaźniki w tej chwili działalności tej prośrodowiskowej w firmach. Bardzo cieszy zatem ta wysoka świadomość zarówno po stronie firm, jak i po stronie konsumentów. Tak. Ale powiedz proszę, jakie wyzwania czekają polskich przedsiębiorców, jeżeli chodzi właśnie o branżę technologii ekologicznych w najbliższych latach? Jeśli chodzi o wyzwania, to są to wyzwania związane z cyfryzacją przede wszystkim. W tej chwili polscy przedsiębiorcy starają się wdrażać cyfryzację do swoich przedsiębiorstw. Mamy polityki, takie jak na przykład Europejski Zielony Ład, który mówi nam o tym, że do 2050 roku Unia Europejska ma stać się neutralna klimatycznie. Dlatego polscy przedsiębiorcy, śledząc te trendy rynkowe, ale również śledząc te trendy polityczne, to co się dzieje w polityce, starają się sprostać tym wyzwaniom. Jeśli chodzi o wyzwania, to w zasadzie niezależnie od tego, czy są to firmy, które działają w branży środowiskowej, czy w jakiejkolwiek innej, w tej chwili dużym zainteresowaniem cieszą się pracownicy, którzy posiadają pewne predyspozycje, którzy posiadają wiedzę, którzy posiadają doświadczenie w branżach środowiskowych i są rzeczywiście bardzo potrzebni do rozwoju firm. Firmy również mierzą się z takimi wyzwaniami jak zdobywanie funduszy na swoją działalność. Zatem część firm finansuje swoje działania innowacyjne
z własnych funduszy i to jest około połowy firm, połowy przedsiębiorstw w zeszłym roku inwestowało. Natomiast druga połowa przedsiębiorców inwestuje sięgając po środki unijne z funduszy europejskich i z powodzeniem realizuje swoje działania. Jeśli chodzi o wyzwania, kolejnym takim wyzwaniem jest również rozwój właśnie w kierunku innowacyjności i sięganie po rozwiązania, które wymagają podjęcia prac badawczo-rozwojowych. Część firm jest w stanie zapewnić sobie takie rozwiązania we własnym zakresie, natomiast część firm sięga po współpracy z jednostkami naukowymi i dzięki temu ma możliwość zrealizowania prac badawczo-rozwojowych, które później może wdrożyć do swojego przedsięwzięcia. Również firmy borykają się z barierami pewnymi, które zarazem są wyzwaniami też. To są bariery administracyjne, to są bariery takie, że firmy często nie mają zbyt dużo czasu na to, żeby poświęcić na swój rozwój dalszy. Więc tutaj te zasoby kadrowe są niezwykle istotne. Zasoby kadrowe, zasoby technologiczne, to co firmy posiadają i zasoby finansowe. To są takie 3 filary, które pozwalają firmom się rozwijać. Czyli zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa, ale także otoczenie zewnętrzne, Dokładnie. prawo, które ma wpływ na to, co firmy robią, jak to robią i czy mogą te innowacje wdrażać. Tak. Przejdźmy zatem do przedsiębiorcy. Przemku, celem waszej firmy jest zapewnienie rozwiązań, które w efektywny sposób usprawniają obróbkę drewna poprzez dostarczenie wysokiej jakości instalacji odpylających. Powiedz nam proszę coś więcej na ten temat. Na czym polega innowacyjność waszych rozwiązań? Systemy odpylania są bardzo ważną częścią w branży drzewnej, bo oczywiście obejmuje ona również inne branże, natomiast my skupiamy się tutaj na branży drzewnej, meblarskiej, a doskonale wiemy o tym, że branża drzewno-meblarska jest dosyć sporą częścią gospodarki polskiej. I jeżeli mówimy tutaj o innowacyjności, to myślę, że bardziej takim słowem, które by bardziej pasowało, to jest ekoinnowacyjność. I możemy tutaj rozmawiać jakby o tej ekoinnowacyjności w 3 obszarach. Pierwszym takim obszarem w systemach odpylania jest na pewno bezpieczeństwo i jakość pracy. I mówimy tutaj nie tylko o bezpieczeństwie takim jak możliwości pożarów czy wybuchów, ale mówimy tutaj także o bezpieczeństwie pracowników, ponieważ przy obróbce drewna oraz na procesie technologicznym wytwarzają się różne pyły, trociny, które są szkodliwe dla zdrowia pracownika na stanowisku pracy. Mogą powodować różne choroby, schorzenia zawodowe, jak na przykład pylica czy astma. W związku z czym skuteczne odpylanie minimalizuje te niebezpieczeństwa, które wynikają z tych 2 zakresów. Drugą taką częścią, dosyć ważną, jest to gospodarka tymi odpadami, bo wiemy, że przy procesie produkcyjnym, przy procesie technologicznym, wytwórczym mebli, powstają te trucizny i w jakiś sposób trzeba je zagospodarować. Do tej pory różnych naszych przedsiębiorców, klientów, z którymi współpracujemy, był to jednak problem. Teraz czasy troszeczkę się zmieniły i ten problem stał się troszeczkę mniejszy, gdyż zapotrzebowanie na ten odpad jest coraz większe, gdyż z niego wykonuje się i wykorzystuje się go do produkcji paliw, takich jak na przykład pellet, który w dzisiejszych czasach z różnych przyczyn jest jakby takim nośnikiem, który jest bardzo potrzebny, gdyż tego węgla brakuje, z tym gazem mogą być problemy, różnie to może być, w związku z czym zapotrzebowanie na rynku bardzo wzrosło, w związku z czym zwiększenie tego odpadu, czyli bardziej skuteczne wyciągnięcie go, stało się gdzieś tam też kluczowe dla działań przedsiębiorców, którzy obrabiają ten komponent. Trzecim takim elementem, który może służyć ekoinnowacyjności, są oszczędności na energii elektrycznej. Dobrze dobrana instalacja odpylania, dedykowana pod klienta, pod jego proces technologiczny, może mu dać spore oszczędności w poborze
energii elektrycznej. Właściwie dobrane komponenty, urządzenia mogą spowodować duże oszczędności, co za tym idzie niższą emisyjność CO2. Tak? Więc jakby branża odpylania, która jest jakby malutką częścią całego tego przemysłu drzewnego, jest bardzo ważna i w mojej ocenie bardzo potrzebna do tego, żeby przedsiębiorstwa funkcjonowały właściwie. No tak, branża meblarska to jedna z polskich specjalności. Powiedz proszę, jaką korzyść przyniósł Wam w takim razie proces, ta usługa coachingu innowacji, z której skorzystaliście w ramach projektu Innovation Coach? Waszym coachem była Magda Zabochnicka. Czy świat nauki i biznesu w takim aspekcie może efektywnie współpracować? No i jeżeli możesz uchylić rąbka tajemnicy, co udało się wypracować? Zaczynaliśmy w 2018 roku, to były takie początki nasze. Jesteśmy inżynierami po Politechnice, że tak powiem, mieliśmy ogromną wiedzę związaną z procesami tworzenia tych systemów, które powstawały u naszych klientów. I mieliśmy pomysł na biznes, w jaki sposób to uruchomić. Natomiast i wydawało mi się i mojemu wspólnikowi, że te działania, które podejmowaliśmy, były właściwe i ta droga, którą sobie obraliśmy, była, że tak powiem, drogą właściwą i najlepszą z naszego punktu widzenia. Projekt Innovation Coach zmienił wszystko. Przewrócił jakby cały model wypracowany, który mieliśmy, rozszerzył go o duży procent. Tak? I to właśnie dzięki pani Magdalenie, dzięki Magdzie spojrzeliśmy na to wszystko z troszeczkę innej perspektywy. To Magda wskazała nam te kierunki z takiego eksperckiego punktu widzenia, dużo szerszego niż ten nasz stricte inżynieryjny. Tak? Ja miałem świadomość, że współpraca między biznesem a nauką jest bardzo istotna, natomiast dzisiaj wiem o tym, że jest to nierozerwalnie. Są to dwa nierozerwalne związane zagadnienia, gdyż uwagi, które były przez Magdę nam przekazane, były czymś, co dało nam, że tak powiem, taki szerszy pogląd na to, w jaki sposób można prowadzić biznes i to dzisiaj owocuje. Tak? To dzisiaj jest jakby takim kluczem do tego, że chcemy jeszcze, tak? że chcemy to poszerzać, chcemy bardziej współpracować, chcemy tą współpracę rozszerzać jeszcze mocniej. Magdo, a z Twojego punktu widzenia jesteś coachem innowacji, ale także prowadzisz badania naukowe, jesteś autorką wielu wynalazków. Jak wygląda ten proces współpracy z firmą? Jak współpracowało Ci się z APT Service? I co było takie najbardziej odkrywcze? Firma APT Service rzeczywiście posiada olbrzymią wiedzę w swojej dziedzinie i ta współpraca była doskonała, można powiedzieć, ponieważ udało nam się połączyć te naszą wiedzę, nasze doświadczenie i dzięki temu wypracować nowe rozwiązania dla firmy. Ze swojej strony, pracując z przedsiębiorcą, najpierw analizuję, jak wyglądają zasoby, którymi firma dysponuje. Czyli rozmawiamy o zasobach ludzkich, ale zasobach ludzkich w kontekście takim, jaką wiedzą właśnie i doświadczeniem firma dysponuje. Akurat firma APT Service rzeczywiście wiedzę i doświadczenie miała imponujące. Rozmawiamy również o zasobach technicznych, jakimi firma dysponuje i ewentualnie jakich zasobów technicznych będzie potrzebowała, żeby wdrożyć do praktyki gospodarczej swoje innowacyjne rozwiązanie. I trzecim takim elementem są finanse, które są obecnie w firmie, a które będą potrzebne do zdobycia. Rozmawialiśmy również o rynku, jak wygląda miejsce na rynku firmy. Rozmawialiśmy również o tym, jak wygląda konkurencja i z jaką konkurencją
czym może się firma mierzyć. Rozmawialiśmy o tym, czy występują i jakiego rodzaju bariery może firma napotkać, jeśli chce wdrożyć swój innowacyjny pomysł. Rozmawialiśmy o właśnie zasobach, o których już wcześniej wspomniałam, i o tym, jakimi zasobami dysponuje dzisiaj i jakie zasoby będą potrzebne do zdobycia. I również o tym, w jaki sposób można takie zasoby zdobyć. O współpracy rozmawialiśmy też z jednostkami naukowymi, które pozwolą rozwinąć te innowacyjne pomysły, czyli przeprowadzić pewne badania badawczo-rozwojowe, dlatego żeby firma nie musiała inwestować w swój dział badawczo-rozwojowy, ponieważ niektóre firmy nie są tym zainteresowane z różnych powodów, żeby rozwijać, bo przykładowo chcą tylko wdrożyć jakieś jedno rozwiązanie, więc bezcelowym byłoby budowanie całej infrastruktury badawczo-rozwojowej, a zdecydowanie ekonomiczniejsze i praktyczniejsze jest sięgnięcie do jednostek naukowych, które dysponują już takimi rozwiązaniami, dysponują taką wiedzą i nawiązanie takiej współpracy. Bardzo się cieszę, że firma jest otwarta na taką współpracę i to jest niezwykle budujące też dla naukowców, tak? No właśnie, Przemku, jak wygląda wasz model współpracy z nauką? Czy w przyszłości własny dział badawczo-rozwojowy, czy jednak współpraca z jednostką naukową? No i nad czym będziecie chcieli pracować? Ja też myślę, że wielu przedsiębiorców nie wie o tym, że są takie możliwości współpracy właśnie biznesu z nauką, że można z tego typu rozwiązań korzystać. No ja miałem też szczęście, że mogłem wziąć udział w projekcie Innovation Coach i współpracy z Magdą. My w ostatnich miesiącach opracowaliśmy prototyp pewnego urządzenia, które byśmy chcieli wdrożyć na polskim rynku. Będzie on dedykowany do małych przedsiębiorstw, do rodzinnych firm, które wykonują meble na małą skalę, ale takie urządzenia są im potrzebne, bo w większości przypadków nie mają ich wcale. Chcielibyśmy takie urządzenie dostosować do ich potrzeb i stworzyliśmy na bazie własnych doświadczeń taki prototyp, który teraz byśmy chcieli jakby z Politechniką skonsultować, tak? Chcielibyśmy przeprowadzić dodatkowe badania, spojrzeć na to troszeczkę z innego może punktu widzenia, z innego kąta na to urządzenie, spróbować przygotować pełną dokumentację tak, żeby to urządzenie mogło funkcjonować na rynku, ale w naszym przypadku jednak będziemy korzystać z pomocy nauki, dlatego że no, budowa własnego centrum, no to w naszym przypadku akurat jest raczej niemożliwa i trudna do osiągnięcia. Wróćmy do początku, czyli do innowacyjności, ale do tej ekoinnowacyjności. Powiedz proszę, czy wasza firma jest takim, nie wiem, pionierem albo jedną z niewielu firm, która gdzieś tam wyznacza trendy, że te ekoinnowacje powinno się rozwijać właśnie też w branży meblarskiej, czy jednak to jest już taki ogólny trend, który możemy zaobserwować? Czy konkurencja w dalszym ciągu być może stawia na przewagę kosztową, a może inne aspekty w tej branży się akurat liczą? Wydaje mi się, że nasza konkurencja, tak jak my wszyscy gdzieś tam bardzo mocno jednak patrzą w przyszłość, tak? Te zmieniające się warunki gospodarcze, zmieniające się warunki pracy wymuszają na nas te podejście innowacyjne, czyli to podnoszenie jakości naszych urządzeń. Wydaje mi się, że my też nie chcemy się zatrzymywać, tak? Chcemy się jakby rozwijać, żeby jednak ta branża drzewna jednak funkcjonowała coraz lepiej. W związku z czym myślę, że ta innowacyjność jest w naszym przypadku no, bardzo pożądana. Magdo, a jeśli chodzi w ogóle o rynek technologii ekologicznych, jakie tutaj widzisz trendy, które się obecnie rozwijają, które mają szansę na to, aby no, znaleźć się na rynku i rzeczywiście przyczynić się realnie do zmiany obecnej sytuacji, tak? Czyli do poprawy tego, co dzieje się z naszym środowiskiem naturalnym. Mają szansę na to, aby zmienić nasze życie po prostu na lepsze. My jako konsumenci oczekujemy, że będziemy oddychali świeżym i zdrowym
powietrzem, że będziemy korzystali z czystej wody i będziemy również spożywali żywność, która jest zdrowa. Dlatego przedsiębiorcy wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i rzeczywiście starają się wdrażać takie technologie, które znajdą odbiorców na rynku. W tej chwili dość dużym zapotrzebowaniem cieszą się technologie związane z odnawialnymi źródłami energii. I rzeczywiście, jeśli chodzi o odbiorców indywidualnych, to są to pompy ciepła, jest to fotowoltaika, jest to również urządzenia solarne. W tej chwili trendem takim rozwijającym się coraz bardziej jest konsolidacja tych 2 czy 3 elementów, ponieważ często odbiorcy chcą mieć zintegrowane takie kompleksowe rozwiązanie, czyli chcą sięgać po rozwiązanie, które zapewni im energię elektryczną, które zapewni im ciepłą wodę i zapewni im również ogrzewanie domu czy mieszkania. Dlatego te trendy rozwijają się w kierunku właśnie takich kompleksowych rozwiązań. Czyli firmy, które dotychczas oferowały na przykład tylko fotowoltaikę czy tylko pompy ciepła, dzisiaj te rozwiązania są łączone często. A firmy oczywiście odpowiadając na te wyzwania klientów i na to, co się dzieje w konkurencji, bo wszystkie firmy dążą do zmian, tak? A czy takie rozwiązania mają szansę na to, aby być wdrożonym na szeroką skalę i to w krótkim czasie, tak? Bo ta degradacja klimatu postępuje. Tak jak powiedziałaś, chcemy oddychać świeżym powietrzem, chcemy pić czystą wodę, chcemy żyć w czystych, spokojnych mimo wszystko miastach, ale do tego wymagana jest rzeczywiście realna zmiana. Jak z wprowadzaniem takich rozwiązań na rynek? Jak długo zajmuje wdrożenie tego typu rozwiązania na rynek i czy one mają szansę na to, aby być replikowanym, powielanym i są chętnie przyjmowane przez konsumentów? Tak, jak najbardziej są chętnie przyjmowane przez konsumentów, dlatego że konsumenci dzisiaj są bardzo świadomi i bardzo wymagający. Rzeczywiście, tak jak wcześniej wspomniałam, część tych rozwiązań już istniała jako samodzielne rozwiązania, natomiast w tej chwili one są łączone w takie systemowe rozwiązania i te systemowe rozwiązania świetnie sprawdzają się na rynku. Także te rozwiązania istnieją, tylko po prostu one w tej chwili są wykorzystywane jako skonsolidowane, ale również do zarządzania takimi rozwiązaniami kompleksowymi potrzebna nam jest tu cyfryzacja przedsiębiorstw. Tak? Także przedsiębiorstwa również rozwijają się w kierunku cyfryzacji, starają się zdobywać nowe rynki i dzięki temu stają naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Czyli rzeczywiście jest to dość skomplikowany temat i ta poprawa nastąpi, ona jest uwarunkowana wieloma innymi czynnikami, tak? Także tą cyfryzacją, o której wspominałaś. Na koniec porozmawiajmy o pieniądzach, bo one są bardzo ważne w całym procesie wdrażania innowacji. Przemku, co z finansowaniem? Zamierzacie aplikować o fundusze europejskie? Przygotowujecie się do tego? Powiem tak, to jest któryś jakby rok naszej działalności. Do tej pory podchodziłem do prowadzenia biznesu bardzo pragmatycznie, tak? Czyli jakby chcieliśmy znaleźć swoje miejsce na rynku, chcieliśmy się wyspecjalizować w zagadnieniach, w których czujemy się mocni i które chcemy wdrażać w naszych klientów. Dzisiaj już jesteśmy na tym etapie, że ta pozycja firmy została już ugruntowana, tak? Mamy już swoich klientów, firma już funkcjonuje tak, jakbym to chciał, natomiast dalszy rozwój uwarunkowany jest właśnie od finansowania zewnętrznego i coraz mocniej o tym myślę, coraz więcej rozmów przeprowadzam na ten temat. Jesteśmy na etapie budowy nowej siedziby, jesteśmy na etapie planowania wyposażenia tych naszych hal produkcyjnych. W związku z tym podejmujemy już różne kroki w kierunku tym, żeby rozglądać się za zewnętrznym finansowaniem i te projekty, które szykują się na przyszły rok, na pewno są dla nas dużym rozwiązaniem naszych kłopotów i mogą być także takim dużym krokiem do przodu. I na pewno będę chciał w tym zakresie współpracować z Magdą i z wieloma jednostkami, instytucjami naukowymi, które mogą nam w tej kwestii pomóc i które mogą nam wskazać tą właściwą drogę, która pozwoli nam uzyskać te środki z różnych funduszy
funduszy strukturalnych. Magdo, ty masz także doświadczenie w ewaluacji, między innymi w programach europejskich. Jak oceniłabyś poziom polskich przedsiębiorstw, jeżeli chodzi o aplikowanie o te środki z programów na przykład ramowych, tak? Czy jesteśmy w tej czołówce europejskiej, czy jesteśmy gdzieś tam w środku stawki? I jakie są nasze realne szanse? Czy one się rosną, troszeczkę maleją, są jakieś trendy? W ostatnich latach obserwuję wzrost zainteresowania polskich firm sięganiem po fundusze unijne, szczególnie właśnie z programów ramowych Horyzont Europa czy Horyzont 2020 w poprzednich latach. Z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie. Coraz śmielej polskie firmy starają się współpracować też z jednostkami z zagranicy. To są często konsorcja, które są tworzone i obserwuję, że są to zarówno małe firmy, małe, średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy, które wchodzą w skład takich wielonarodowościowych konsorcjów. Także ta tendencja zdecydowanie poprawia się w tej chwili. Dobrze, bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja. Proszę Państwa, jak widzicie, rynek technologii ekologicznych i możliwości na rozwój innowacji w różnych branżach, w różnych sektorach, właśnie w aspekcie ekologicznym jest bardzo szeroki, ale jest to kwestia, która związana jest także z potencjałem przedsiębiorców, zależy od zasobów, zależy od możliwości finansowych, zależy także od konkurencji na rynku. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie było dla Państwa inspirujące. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.